Witam, 10 październik 2023 rok. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. Dzisiejszy dzień jest przed wyjściem Plutona z retrogradacji. To jest bardzo ważna rzecz, ale to ją jutro omówimy, a dzisiaj będziemy konferować na temat zupełnie czegoś innego. Wpływu wojny, jaka odbywa się w Izraelu, a właściwie jaką rozpoczął Hamas, czyli dokładnie Palestyńczycy, ruch Hamas, czyli Palestyńczycy z Izraelem. 6:30 atak, który jest dokładnie w wadze. Wydładza sam się ryby, czyli ofiar. I trzeba by się zastanowić, czy prawidłowo palestyński ruch oporu zrobił. Kwestią nie będzie moją rozegranie tego, bo to rozegra czas, ale ten ruch jest wyjątkowo zaskakujący i wyjątkowo pokazuje siłę tego wszystkiego i determinację Palestyńczyków. Trzeba przyznać, że od wojny siedmiodniowej nie było nic tak spektakularnego, jak właśnie ten atak 7 października o godzinie 6:30 czasu izraelskiego. Najbardziej interesujące jest to, czy w rzeczywistości jest wpływ na nasz kraj i jak my będziemy to odczuwać. Jak wygląda sprawa Polski w tym całym zajściu. Jest to dosyć daleko, ale trzeba przyznać, że jest to miejsce Ziemi Świętej. To stamtąd wywodzi się religia chrześcijańska i te trzy religie, czyli religia, tutaj chodzi mi o judaizm, chrześcijaństwo i religię tutaj muzułmańską. Czyli islam. Islam jest najmłodszą religią i najbardziej, powiedzmy, że w tej chwili najbardziej buntowniczą, co nie daje ładnego wizerunku tej tutaj historii. Palestyńczycy są autonomicznie najstarszą grupą zamieszkującą ten teren. Izraelici zostali wygnani stamtąd, lecz część też ich została i zmieniła właśnie swoje wyznanie właśnie na islam. I to jest jedna z podstaw tego tutaj konfliktu. Nie ma nic gorszego jak konflikt religijny. Ten konflikt Europa miała od bardzo dawna, bo cały czas tworzyła, czy też budowała krucjaty, które szły do Ziemi Świętej wyzwolić spod właśnie muzułmańskiej historii ziemię, gdzie
Chrystus przebywał. Z kolei Rzymianie zlikwidowali świątynię Boga, gdzie w tej chwili tylko została ściana płaczu, czyli jeden z filarów. I to jest podstawą konfliktów. Konfliktów przede wszystkim w judaizmie jest cały czas dążenie do Mesjasza. Naszym Mesjaszem stał się Chrystus. Muzułmanie szukają swojej drogi nadal zupełnie inaczej i ich filozofia jest filozofią, no trzeba przyznać, ale w pewnym sensie walki. Chociaż tutaj w naszym wypadku jako chrześcijanie też mamy tą walkę wewnętrzną, duchową, którą my cały czas preferujemy tutaj w astrologii. Walka duchowa jest podstawą działania w astrologii. Astrologia jest przede wszystkim drogą pokazania, jak wypełnić ten cały planetarny zapis, z którym się rodzimy, czy z którym tworzy się dana sytuacja. I dlatego też ta sytuacja, która 7 października 2023 roku w Izraelu stworzona została przez Hamas, jest relacją dla mnie zupełnie poza jakimikolwiek zachowaniami etycznymi. Powodem jest to, że odbywa się to w wadze. Waga, wiemy o tym, że waga jest negocjacjami, ale negocjacje polegają przede wszystkim na zrozumieniu, na jakimś działaniu. Waga nigdy nie jest okresem walki. To jest szala dwóch racji, które zostaną wyegzekwowane. Teraz, jeżeli patrzymy na Dwada Samse, jest w rybach, a więc w ofiarach. Więc wymyślono sobie właśnie system ofiar i zemsta między innymi za wojnę siedmiodniową i walka o ich czy wolność, trudno powiedzieć, czy niezależność, ponieważ państwo palestyńskie ma swoje prawa i te prawa egzekwuje, jeżeli może, a w dodatku jeszcze jedna rzecz, że świadomość tego oto kosmogramu wygląda właśnie w taki sposób, a nie inny. Jeżeli mamy ascendent w najwyższym punkcie tego kosmogramu, proszę zwrócić uwagę, jest Księżyc. Czyli kosmos czy zdecydowali astrolodzy tamtejsi. Czy Arabowie znają astrologię, doskonale znają astrologię, tak jak i zresztą w judaizmie też jest doskonale znana astrologia. Astrologia jest częścią kabały. Na, przypuśćmy, 10 kabalistów jest jeden z nich astrologiem, ponieważ tyle ma pracy. I teraz, jeżeli wybrano taki czas, to proszę zwrócić uwagę, że na samym dole jest Pluton. Popatrzymy na ten horoskop zewnętrzny. Ja tutaj wewnętrzny mam naszą ojczyznę. Polskę. Dlaczego zrobiłem Polskę? Ponieważ żyjemy w tym kraju i chcę wiedzieć, jakie będą konsekwencje takiego zachowania
świata arabskiego w stosunku do nas. A jeszcze jedna rzecz, że trzeba brać pod uwagę, że jest to święta wojna w tym momencie i może być ona uznana nie jako trzecia wojna światowa, tylko jako święta wojna. Czy ta święta wojna będzie faktycznie świętą wojną? O tym odpowiedzą Izraelici. Izrael wypowie swoje zdanie na temat tego. Im będzie ona dłużej trwała, tym będzie ona bardziej wpisywała się w te działania. I obawiam się, że Izrael użyje słowa zemsta jako podstawowe, ale nie tyle zemsta, co podejście najbardziej radykalne w stosunku do Hamasu i do dowódców, ponieważ Izrael ma ogromne doświadczenie po II wojnie światowej w stosunku do swoich obywateli. W dodatku, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeden z największych największe obozy koncentracyjne były na terenie Polski. Te niemieckie obozy koncentracyjne i one likwidowały tutaj tą grupę polskich Żydów właściwie, nie wiem w jakim procencie, bo nie umiem na to odpowiedzieć, ale podejrzewam, że około 90%. Tutaj w mieście Łodzi był obóz koncentracyjny dziecięcy. Mojej koleżanki ojciec miał ten numer na ramieniu. Jako małe dziecko, 2-latek, był w tym obozie. Wyzwolono. I to, co robili Niemcy tutaj na terenie Polski, temu narodowi i naszemu też, bo przecież za to, że mamy największy wkład w ten ogród Jodwaszan, czyli ten tam, gdzie rosną te drzewka oliwne, najwięcej posadzone jest przez Polaków. Przez całe życie żeśmy tej wojny ratowali ich i traktowali. Niedaleko szukając, moja ciocia, właśnie rodzice jej zginęli w getcie. Ona się przechowała u mojej mamy w rodzinie. I takie są prawa. Więc nie ma co się dziwić, że dzisiaj Izrael będzie postępował wyjątkowo okrutnie z właśnie tym światem, który wyznaje islam, ponieważ jest to religia, część oczywiście muzułmanów uważa, że tylko i wyłącznie oddając życie i zabijając kogoś, zostaje się zbawionym. To jest zresztą moja wypowiedź niewiążąca, że proszę nie brać tego do siebie, ale jedna rzecz, że w tym momencie Hezbollah wyruszył na wojnę świętą. I to jest najbardziej niebezpieczne, czy wciągnie kraje muzułmańskie, które się ciągną od Maroko aż do Afganistanu. To są wszystko kraje muzułmańskie. I czy te kraje podejmą decyzję w działaniu? Bo jeżeli podejmą to działanie w tej wojnie z Izraelem, automatycznie także my
będziemy uczestniczyć w tym jako młodsi bracia, tak jak powiedział Jan Paweł. I będzie to naszym obowiązkiem, co żeśmy spełniali przez wiele lat, a właściwie przez ostatnie tysiąclecia. Przecież to rycerze maltańscy, czy chociażby krzyżacy, czy ktokolwiek miał krzyż, walczył o ziemię świętą. I w tym momencie Izrael może z tego skorzystać i ściągnąć do tej walki właściwie wszystkich. I ten kosmogram to, przykro mi, ale pokazuje. Pokazałem Państwu księżyc na górze. Na górze ten księżyc i na dole Pluton daje taki efekt. W dodatku jeszcze na dowód są węzły księżycowe na ascendencie i na descendencie tego wydarzenia, pokrywające oś medium celi i mum celi naszej ojczyzny. Czyli w rzeczywistości jest to układ karmiczny, który wchodzi w układ, gdzie oby tak się nie stało i tego nie wypowiem, ale żeby się tak nie zadziało. Nie chcę mówić o tym dokładnie, bo według zasady słowo ciałem się stało. I tutaj trzeba bardzo ostrożnie wypowiadać pewne słowa, ponieważ one w eterze zostają i zostają one zrealizowane. A realizacja tych słów nie należy do bezpiecznych. To są słowa, które prowadzą do tego, że świat może przejść przez apokalipsę świętego Jana w rzeczywisty sposób. Kiedy apokalipsa w rzeczywistości jest walką świadomości naszej wewnętrznej, czyli umysłowej. Na tą apokalipsę był atak dokładnie 2 lata temu, ten nazwijmy go biologiczny, ale ten tutaj już nie jest biologicznym, jest fizycznym. I jeżeli zaangażuje się pewna część świata, to ta druga część świata będzie się musiała bronić. A ponieważ bronić będziemy, no co tu ukrywać, ale grobu Chrystusa. I co w tym momencie? To jest w pewnym sensie mrzonka, ale wyjątkowo przerażająca to działanie. Teraz na dowód tego mamy aspekty i proszę zwrócić uwagę, że tutaj aspekty właśnie trygonu Słońca z Księżycem są. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia działań, to te działania istnieją. I tutaj proszę zwrócić uwagę na aspekty. Bardzo mocno jest osadzony Jowisz, który daje bardzo wiele i możemy w tym momencie ten gest, który w nas jest, przede wszystkim w katolikach rzymskiego rytu miłosierdzia, bo nie mówmy o ewangelikach, bo stworzyli między innymi faszyzm. Protestanci i jeszcze inni też stworzyli pewne rzeczy. Mamy dokładnie Wielką Brytanię ze swoim działaniem i nie chciałbym na ten temat wypowiadać się, ale proszę spojrzeć na ich działania w stosunku do na przykład w Afryce. Co to był Scouting Boys. My nie mieliśmy, ani razu nie mieliśmy działań takich jak działania chociażby kolonialne.
Marzenia mieliśmy, a oczywiście na Madagaskarze. I czasami niektórzy mówią, że żeśmy byli plemionem dosyć agresywnym. Oczywiście, że byliśmy agresywni. Ja nie mówię, że nie. Broniliśmy zawsze swojego i podbijaliśmy swój świat jako dosyć potężne królestwo, które tak się zwie. I tutaj, co tu ukrywać, ale ta wiedza jest zachowana przez Paulinów na Jasnej Górze i oprócz tego jeszcze jest na kolumnie Zygmunta. I nie ma się czego krępować. Świat ten jest realnym światem. To jest historyczny świat. Jest matematycznym światem. I też przez to nie za bardzo lubiany, bo ten świat został zniszczony. Zniszczony między innymi przez chrześcijaństwo, tylko trudno powiedzieć, czy przez chrześcijaństwo. Po to, żebyśmy nie mogli się oprzeć na tym działaniu, bo to działanie zmusza nas do zupełnie innych warunków, a my w tej chwili stajemy przed tymi działaniami i tymi aspektami, które są tutaj właśnie pokazane. I to nie są żarty, że my bierzemy czynny udział w działaniach, które są światowymi, ponieważ my mamy obowiązek w tym, bo jest to proces zupełnie normalny. Proces, który chcą z nas po prostu wyrugować. Dlatego też, zwracając uwagę na taki aspekt, który tutaj astrolodzy mogą się przypatrzeć dokładnie tej tutaj osi, że ascendent jest pokryty osiami, a chyba każdy astrolog wie, co to znaczy, kiedy osie są pokryte. Że to ma ogromny wpływ na nas. I my będziemy musieli się wypowiedzieć w tej kwestii, w tej sprawie. I teraz, czy jesteśmy zdolni do wypowiedzi w tej sprawie? Bo ktoś powie, no tak, faktycznie ma pan rację, bo jest pewnej nacji więcej. To nie chodzi o nację, to chodzi o to. To jest to. I my mamy obowiązek. Teraz wybór należy do nas. Czy poddamy się, czy zwyciężymy? Czy będziemy tacy, czy pójdziemy i zostaniemy? Przed nami jest walka najpierw ta pierwsza. Kogo wybierzemy? Jak podejdziemy? Jeżeli jest księżyc i księżyc pokazuje, że on się znajduje przecież w 12 sektorze naszego istnienia. W najwyższym punkcie jest nadal Jowisz i Uran. Jeżeli patrzymy na tą sytuację, jest księżyc. Ale jeżeli spojrzymy na najważniejszą część tego wszystkiego, to Pluton przekracza granicę swojego działania i wchodzi do działań wodnika. Wodnik. Ile razy żeśmy walczyli o wszystko i nie otrzymaliśmy nic? Wielka Brytania?
a Peru, Kipi i nie tylko Kipi, a jeszcze więcej, a Meksyk, a Puławski, Kościuszko, które musiał wyjechać do Szwajcarii, żeby otrzymać trochę grosza, bo mu żołd nie wypłacono do końca. Jak to jest? No cóż, na jego ziemi stoi Nowy Jork. Ta wyspa jest jego. A czy on ma z tego jakieś apanarze albo my? Gdybyśmy patrzyli na Łukasiewicza, gdybyśmy patrzyli na jeszcze innych wspaniałych naszych rodaków, którzy wywodzą się z tego, to byśmy nie mieli takich problemów, jakie mamy dzisiaj. Te problemy są tu zapisane i te problemy możemy sobie spokojnie rozwiązać, jeżeli tylko świadomość nasza jest w pełni dojrzała i umiemy zyskać tam, gdzie się dalej nie dopowiem, bo wiecie, po co algorytm ma znaleźć jakiś szacunek, przypuśćmy, i ukłon ku zwycięstwu. Więc mamy możliwości, mamy prawowite działania do tego, żebyśmy mogli, bo lada moment powstanie na granicy niebiańska Jerozolima i będziemy mieć dziwnych, przedziwnych sojuszników, z którymi kiedyś mieliśmy do czynienia. Umieliśmy ujarzmić wszystkich dookoła. Więc pamiętajcie o jednym, że w mądrej głowie jest tylko zobaczymy, jak się to rozegra. Ale niebiańska Jerozolima jest już faktem. A wojna, jeżeli powstanie, bo jest to możliwe, to będzie religijna. Największa. Apokalipsa. Przerażająca. Moje słowa, ale taka jest prawda. Świat się zmienia i czy dobrze? Nie umiemy powstrzymać tego. Nikt tego nie powstrzyma. To planety rządzą. I rządzą nimi niektórzy, którzy próbują zrobić po swojemu. Czy im to wyjdzie? Na pewno nie wyjdzie. Tak jak nie wyszło właśnie 7. W święto, w sam koniec podpalono tylko namioty. I to jest najbardziej niebezpieczne, że w święto walczy się z ludźmi. To tak jakby ktoś nam w Boże Narodzenie albo na Wielkanoc, na samym końcu, wszedł do domu i strzelał do nas. To nie jest działanie. Tak się nie robi. No ale cóż, istniejemy w dzikim świecie, jak mówią kosmici o nas. Jeszcze daleko nam do umiejętności rozmawiania. A to tylko tworzą ludzie i nikt więcej, więc takich wychowujemy. Drodzy wykładowco, jeżeli nie pojmiecie jednej rzeczy, że świat się zmienia przez niegrzecznych uczniów tego samego Twórcy, czy jak chcecie Boga,
ale tam nie ma Chrystusa miłosiernego. Tam jest tylko wojna. Czy Bóg tego chce? Na pewno nie. To my sami to tworzymy. To my sami robimy sobie kuku. I miejmy nadzieję, że jak w tym chińskim przysłowiu, nic się nie stało, nic się nie zmieniło, tylko nie jest identycznie. I to jest najdziwniejsze, że jednak musi się zmienić. Tylko czy na lepsze? To zależy od Ciebie. Ode mnie też. I od każdego z nas. To są wybory. To są pokazanie, czy będziemy tacy. Czy zadziała prawo Newtona, który był astrologiem. Do zobaczenia i z Bogiem. Trzymajcie się. Do jutra. Jutro o Plutonie.